Cześć. Jest miło, jest sympatycznie jak zwykle. Myślę, że możemy przechodzić do tak zwanego meritum, a meritum dzisiejszego spotkania to umysł. Umysł jednak cały czas odgrywa kluczową rolę w naszym życiu i ciężko nam się go pozbyć, mimo że mamy tyle narzędzi, mimo że wiemy, że ten umysł to nie wszystko, że wiemy, że jesteśmy sami kimś więcej i tak dalej, to jednak, kurczę, ciężko gdzieś nam idzie w różnych tych naszych obszarach życia, żeby tego umysłu się wyzbyć. Nie na zasadzie odcinania się, bo mówimy, że umysł jest ważną jednostką w naszym życiu i zacząć warto z nim współpracować, niż się od niego odcinać i pokonywać, starać się to ego pokonać, czy jak to się różnie popularnie nazywa, czyli nie poprzez walkę, ale poprzez zrozumienie i wykorzystanie go jako narzędzia, bo umysł może być doskonałym dla nas narzędziem do tego, żeby przyspieszać jeszcze wszystko w swoim życiu, tak żeby było jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, ale mimo wszystko czasami oddajemy mu zbyt dużo władzy, która mu się nie należy. On ma tutaj spełniać określone zadania, a my mu dajemy władzę wręcz, jaką mu da władzę? Władzę mu dajemy pełną, taką bezwzględną, bez zastanowienia, można powiedzieć. Można powiedzieć, nasz umysł jest takim uzurpatorem, rządzi i dzieli, a my jako posłuszni słudzy oddajemy mu się w pełni. Znaczy ja myślę, że każdy z Was widzi, jak łatwo jest wpaść w te meandry, które gdzieś tam się kłębią, powiedzmy w naszych głowach, tak to sobie wizualizujemy, że te myśli tutaj przepływają. I bez względu na to, jak długo jesteście w rozwoju duchowym, czy dopiero zaczynacie, czy jesteście już 20 lat, jak łatwo jest pogonić za myślami, prawda? Kto tak ma? Dajcie znać w komentarzu. Komu zdarza się wkręcić w jakieś pytania, które się rodzą w głowie, jakieś myśli, jakieś ciągi, próbuje coś zanalizować, wyciągnąć wnioski. No każdemu się będzie zdarzać, bo każdy ma umysł i nie da się go amputować, nie da się go wyłączyć. On ma myśleć, ale nie naszą rolą jest, że tak powiem, przekazanie mu pełni odpowiedzialności. Dokładnie, słuchajcie, tym bardziej, kiedy umysł napotyka wiedzę, z którą się wcześniej nie spotkał. Tu jest prawdziwy test dla niego, bo wiele różnych jest koncepcji, mniej lub bardziej jakichś tam radykalnych, mniej lub bardziej nowatorskich, ale umysł napotyka prawdziwy opór, w sensie sam daje prawdziwy opór wtedy, kiedy trafia na zupełnie jakąś nową przestrzeń, a tym bardziej, kiedy my mieliśmy jakąś ugruntowaną wiedzę na dany temat, że jest inaczej. Wtedy jawi się konflikt i tutaj mamy zawsze możliwość. Albo zaufamy umysłowi i temu, co wiemy, albo zaufamy temu, co czujemy. Bo na przykład skoro tutaj dzisiaj z nami jesteście, czyli w takim razie świadczy to o was, że jednak coraz częściej w życiu kierujecie się czuciem, bo przecież nie musicie tutaj siedzieć, nie musicie słuchać tych rzeczy, one nie muszą z wami rezonować, a jednak jest jakiś wspólny punkt zaczepienia, że tu się ku naszej wielkiej uciesze spotykamy tak licznie, aczkolwiek trzeba mieć taką świadomość tego, że często zadajemy pytania, różnego rodzaju pytania zadajemy i nawet jeżeli słyszymy odpowiedź, to niekoniecznie my jej słuchamy, w takim sensie, że my różne rzeczy słyszymy, ale ich nie słuchamy, czyli one nie przebijają się przez nasz umysł. Nasz umysł kwestionuje je i poprzez to, tą całą naszą, nie nazwę tego wiedzy, bo wiedza jest czymś innym i dla mnie wyraz wiedza jest zarezerwowana dla tej prawdziwej wiedzy, dla tej wiedzy, która jest od zawsze w nas, którą każdy ma w sobie, dla tej wiedzy, która jest zarezerwowana dla naszej, dla tego naszego wyższego ja, dla tej naszej wewnętrznej istoty. To jest prawdziwa wiedza, a wszystko inne to są tylko informacje, które do nas przychodzą, odchodzą, raz są takie i tak dalej. I nie raz na pewno tak mieliście.
że zakwestionowaliście coś, powiedzieliście, że to nie może być prawda, to się, tak nie jest, tak na pewno nie jest, jak ta osoba mówi. A z czasem okazało się, że jednak było inaczej. Aczkolwiek to możecie teraz zobaczyć dopiero z tej perspektywy teraz, że jak się cofniecie do swojej tak zwanej przeszłości i to, co uważaliście kiedyś za niemożliwe, na przykład teraz jest na porządku dziennym. Kiedy wcześniej mówiliście, nie ma takiej możliwości, żebym ja taka była, taka się stała, albo żeby to się stało, teraz mówicie, czemu nie? Oczywiście, jak najbardziej. Kto tak ma? Kto tak ma, że na przestrzeni czasu te jego punkty widzenia mu się zmieniły i co kiedyś dla niego było czarną magią i nieosiągalne, teraz mówi, że kurczę, w sumie przecież od zawsze tak czułem, że tak jest, ale jednak coś mnie blokowało, żeby w to wejść. Czy coś takiego u siebie zaobserwujecie? Magda pisze, że ja. Czyli mamy jedną, która się przyznała, bo mają tak wszyscy. Dokładnie, nigdy nie mów nigdy, to jest coś na tej zasadzie. Mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, że dalibyśmy sobie rękę uciąć, że tak nie jest i teraz byśmy wszyscy bez tej ręki chodzili, bo cały czas ewoluujemy. Każda sytuacja, która do nas przychodzi, jest po to, żebyśmy mogli wzrastać, żebyśmy mogli się uczyć. I jeżeli my faktycznie z tej sytuacji weźmiemy naukę, to już nasze życie nigdy nie będzie takie samo. Bo wszystko, co do nas przychodzi, każda sytuacja, ta najmniejsza, ta największa, te sytuacje globalne przede wszystkim, które mamy od kilku lat, które mamy od kilku tygodni, wszystko jest po to tutaj, żeby nas czegoś nauczyć. I w zależności, czy my do tego podejdziemy jako do nauki, czy jako do sytuacji, która zdarza się na zewnątrz i my musimy na nią zareagować w jakiś sposób, bo to są dwa fronty. Można takie, teraz taka temat, na czasie jest powiedzenie front. Więc zawsze są dwa fronty. Można wejść w tą sytuację, zasilić ją swoimi emocjami, powiedzieć, dlaczego mi się to znowu w moim życiu przydarza, a było już tak fajnie i tak dobrze, znowu coś się stało. Albo można obrać drugi front, albo trzeci tak naprawdę, czyli ani jednego, ani drugiego frontu nie obierać, tylko stanąć z boku i spojrzeć, i zastanowić się, co ta sytuacja dana ma mi okazję pokazać, czego ja się tu mogę nauczyć. I właśnie w takich sytuacjach my wzrastamy, kiedy uczymy się, bo to wszystko ma za zadanie nasz rozwój i nasz wzrost. Ale w dalszym ciągu jesteśmy już w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ale w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje i my mówimy, no ale ja tego nie rozumiem, no już fakt tak, jest tak jak mówicie, to się zgadza, no ale to mi się gryzie z jakąś jeszcze inną koncepcją. No i to jest ten moment, kiedy podchodzimy do rzeczy z poziomu umysłu. Chcemy rzeczy zrozumieć, czyli wziąć je na tak zwany rozum. Nazwać, ocenić, Nazwać, zmierzyć. zaszufladkować, przyporządkować, cokolwiek, żeby się uchwycić, że coś jednak to faktycznie tak jest, żeby nie puszczać tej kontroli, bo umysł lubi mieć kontrolę. Lubi mieć kontrolę, bo oddaliśmy mu całkowitą kontrolę w ostatnich swoich kilkudziesięciu latach. Myślę, że każdy ma z Was już tutaj powyżej kilkudziesięciu lat, czyli te 20 plus na pewno, ale słuchajcie, dopóki będziecie podchodzili z tego poziomu potrzeby zrozumienia, potrzeby znalezienia, uchwycenia się, Szukania przyczyny. tak dokładnie, że zawsze coś, to jednak przecież to musi być ten związek ten przyczynowo-skutkowy, coś tam musi być takiego. I musi tej jednej podpórki szukać, żeby chociaż taka malutka, taka zapałeczka was podpierała, ale żeby mieć to podpórkę dla umysłu, bo to umysł przede wszystkim tego pożąda i pragnie tej podpórki, żeby on mógł się tam za czymś uchwycić. Bo tak jak mówię, przez ostatnie kilkadziesiąt lat oddaliście mu pełnię władzy, więc on tej władzy tak z lekkością i radością nie odda, bo kto by chciał taką władzę totalną i absolutną oddać? No nie ma takich umysłów, które tak za pstryknięciem palców by chciał. Ja dzisiaj czytałam o Bruce Lee, jakieś tam fragmenty z jego życia i wypowiadał się na temat medytacji, o której mówił, że medytacja to zauważenie swojej prawdziwej natury. Bardzo piękne, prawda? Ale potem wszedł w taki monolog na temat tego zauważenia. I mówił, że zauważenie to absolutnie nie jest koncentracja, bo koncentracja to jest najbardziej rozwinięta myśl, a najbardziej rozwinięta myśl jest zawsze negacją. Ja tak sobie kontemplowałam nad tym zdaniem i tak sobie myślę o języku polskim. No rzeczywiście,
Kto by normalny wymyślił na przykład takie zdanie? To nieprawda, że nie wszedłszy do tego pokoju, nie zauważyłbym krzesła. Takie zdania może stworzyć tylko umysł świadomy, bo on jest inteligentny, on jest ostry, bystry. No i tak nas nauczyli w szkole, nie? Żeby być jeszcze bardziej przeintelektualizowanym, żeby wymyślać, tworzyć, zaginać wszystko i prowokować do myślenia. Właśnie, cała szkoła, tak, cała edukacja jest stworzona tak, żeby prowokować do myślenia. Z jednej strony fajnie, bo zastanawiając się można bawić się, rozwiązywać zagadki, filmy kryminalne oglądać i szukać, kto jest mordercą. Ale co więcej, no jakby nie przynosi nam to lekkości życia, bo im bardziej rozwijamy te myśli, im bardziej negujemy coś, tak, bo my jesteśmy uczeni tego, żeby negować, żeby nie zgadzać się na coś albo nie wierzyć w coś. Bardzo dobrze, my też powtarzamy, nie wierz w ani jedno słowo, dopóki nie doświadczysz, ale nie wchodź w taki dialog wewnętrzny w sobie, ale czy na pewno, czy powinienem, czy nie powinienem, po prostu rób. I jak działa, to znaczy, że to jest twoje. Jak nie działa, to idziesz dalej, szukasz dalej. Tak jak się patrzy na przykład na małe dzieci, i to w każdej takiej na przykład albo korporacji, albo w dużej firmie, czy na szkoleniach, czy z takiego miękkiego biznesu, czy z rozwoju osobistego, zawsze pojawia się takie ćwiczenie, na przykład zrobić wieżę z makaronu, albo zrobić wieżę z pianek marshmallow. I kto zrobi najwyższą, tak, ten wygrywa. I ma się na przykład 5 minut. Co robi dorosły? Rysuje na kartce, planuje, zastanawia się, patrzy, stoi, tak, dyskutuje i przez 4 minuty dyskutuje, a potem w ostatniej minucie buduje tę wieżę, która i tak upada. I tak robi 99% ludzi. Na czym polega sukces w tym zadaniu? Żeby nie zastanawiać się, tylko, przepraszam, że to powiem, ale na pałę ustawiać ten makaron spaghetti, taki nieugotowany oczywiście, ustawiać. Pierwsza wieża spada, druga spada, trzecia spada, 10 stoi. I to jest potwierdzone i naukowo, i empirycznie, tak? Nie myślenie, ale robienie i szukanie dla siebie najlepszego rozwiązania. To działa. Dorosły ma problem, żeby do tego wrócić. To jest tendencja, jaką posiada dziecko. Jak dacie dziecku zestaw Lego, to ono wie już, co ma robić. Układa, nie wyjdzie, układa, nie wyjdzie, no to układa, jeszcze raz, aż powstanie jakieś cudo, prawda? A najczęściej za pierwszym razem powstaje jakieś cudo. Dlaczego? Bo się nie boi, nie zastanawia, nie planuje, nie rysuje na kartce, tylko idzie i po prostu jest szał kreacji. I tak jest właśnie z rozwojem duchowym. No, często usłyszycie, tak? Ukochaj swoje wewnętrzne dziecko. Jeszcze tam wam powiem, nie ma czegoś takiego jak wewnętrzne dziecko. Jesteś ty, cały, pełen, kompletny. Jak sobie nazywasz coś dzieckiem, no to twój wybór. Ale tak jak Pana Boga nie wyobrażaj sobie na chmurze, tak nie wyobrażaj sobie, że w środku ciebie siedzi jakiś mały ludek, tak? Nie. Jesteś ty potężny, wszechmocny, doskonały i pełny. 100%. 100%. Więc, ale wracając do tego dziecka, już trochę tak zeszłam na manowce. Wracając do tego dziecka. Ty nie jesteś dzieckiem, ty jesteś cały, pełny, kompletny, ale możesz się uczyć od dzieci, czyli od tych małych ludzi, którzy jeszcze nie urośli, bo oni oczywiście nie mają tych filtrów, tak, które potem po 7 roku życia nimi rządzą. Ten filtr sprawia, poprzez system edukacji, poprzez to, jak się uczymy od rodziców, od rówieśników, że zaczynamy myśleć. Wcześniej jest faza bezmyślności i o to chodzi. Nawet jeżeli czasami wpadamy w jakąś wątpliwość albo się zastanawiamy, oczywiście to jest równia pochyła, to jest jak wpadanie w studnię. Im mniej myślisz, albo może nie, bo myśleć i tak zawsze będziesz, ale im mniej wchodzisz w dialog wewnętrzny z tymi myślami, tym jesteś bardziej wygrany. Jak zaczynasz dyskutować, zaczynasz się zastanawiać albo próbujesz połączyć kropki, to uwierz mi, zawsze przegrywasz. Nawet jeżeli gdzieś tam widzisz, że dzięki twoim rozmyślaniom znalazłeś sposób, znalazłeś rozwiązanie albo wpadłeś na jakąś kreację, to i tak jest, nie wiem, 1% z tego, co by się zadziało, gdybyś nie podążył za myślami. Po prostu. Więc w tym sensie jest się przegranym, tak? Bo 99% nam ucieka. Więc warto zagłębiać się w jakąś tam ciszę, przede wszystkim w medytację, w codzienną praktykę,
ale warto zagłębiać się w swoją wewnętrzną ciszę, pozwalać, żeby te myśli sobie były, ale z nimi nie dyskutować, bo wtedy może przyjść do Was coś naprawdę wspaniałego. Tak, często nie chcemy wierzyć w jakieś inne rzeczy, takie, które do nas przychodzą, które są, można powiedzieć, nieszablonowe, w sensie takim, że łamią pewne schematy, łamią pewne stereotypy, łamią wszystko to, co do tej pory wiedzieliśmy. Nie chcemy w nie wierzyć, ponieważ to burzy dotychczasowy sposób postrzegania naszej rzeczywistości. Ale pamiętajcie, że w tym najwyższym rozumieniu to żadna rzeczywistość nie istnieje i każdy widzi świat w taki sposób, w jaki chce widzieć i w taki, w jaki jest gotów go zobaczyć. Czyli jedynie w to, co wy w stanie jesteście w danym momencie uwierzyć, to będzie wam pokazane. Zresztą było to napisane w takiej jednej książce mądrej, gdzie było takie zdanie: wedle wiary waszej będzie wam dane. Więc z tym, że tak jak wspomniałem, tutaj nie chodzi też o samą wiarę. To nie jest kwestia, że my w coś wierzymy czy nie. My musimy być tego pewni, musimy w to wiedzieć, to być o tym przekonani, że tak jest. To jest ta różnica między wiarą a wiedzą, że jak coś wiemy, to nie musimy w to już wierzyć, po prostu wiemy, że tak jest i nic, nikt nie jest, ani żadna sytuacja przede wszystkim nie jest w stanie nam tego zakwestionować. To jest ta silna wiedza w nas, aczkolwiek najczęściej dopiero ta wiedza w nas się pojawia, kiedy połączymy ją z naszym doświadczeniem, że faktycznie coś dotkniemy, zauważymy, poczujemy takie, bo do tej pory to czasami jesteśmy jak ten niewierny, Piotr był niewierny? Tomasz, słabo się znam na chłopakach. Na tych chłopakach. A faktycznie Tomasz był niewierny. Tomasz był niewierny i on ten palec tam musiał wsadzić, żeby sprawdzić, i my też tak jeszcze gdzieś tam z tyłu mamy, że w pewne rzeczy wierzymy, ale no, ten palec byśmy najchętniej wsadzili, żeby sprawdzić, czy tak właśnie jest. Tylko pamiętajcie, że lustro nie uśmiechnie się pierwsze. Więc jeżeli wy chcecie wejść w ten świat cudów już dziś, to musicie porzucić tak naprawdę wszystko to, co do tej pory się nauczyliście. I to jest w tym piękne, bo to, co my często powtarzamy, my was nie chcemy niczego nowego nauczać, bo wy już wszystko wiecie, wy macie takie głowy, pełne, wypchane wiedzą, szczególnie, że w tym rozwoju duchowym jesteście kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, spora część z was. Dlatego tym większy szacunek dla osób tutaj. Widziałem, że chyba Oliwka jest 18-letnia, jest chyba Patryk 15-letni, jest Marcel 8-letni, pozdrawiamy Marcela serdecznie. Super, to jest super dla was, ponieważ macie okazję nie przesiąknąć tymi wszystkimi schematami, które mają osoby, które gdzieś tam, powiedzmy, w rozwoju duchowym są od lat 30. I paradoksalnie takim osobom ciężej jest wyrwać się, bo to jest tak, jakbyśmy mieli komputer i przez ostatnie 10 lat albo 20 naściągali po prostu oprogramowania tyle, że po prostu już nie mamy pamięci więcej. Ale ściągaliśmy wszystko na chybił trafił. A wiecie, jak jest mamy taki Windows, bo w Macach jest trochę lepiej, ale jak ktoś ma Windowsa i szczególnie jak ma dzieci, i te dzieci ściągają wszystko, co popadnie na tym Windowsie, to już akurat mówię, to już nie jest metafora, to jest prawdziwy przykład, to zawsze naściągamy tyle badziewia, tyle wirusów, tyle trojanów, tyle tego, że ten system ledwo chodzi. Zresztą Windows po roku, dwóch to nadaje się do wymiany, bo te komputery po prostu już nie działają. I to samo my robimy przez całe swoje życie. Ściągamy mnóstwo złośliwego oprogramowania, którego nam nie służy, które zamula nasz system, które nie jest dla nas, można powiedzieć, spowalnia nas. Tak? Spowalnia, po prostu nas spowalnia. Odbiera nam naszą energię, skupia naszą energię nie tam, gdzie powinniśmy, sprawia, że ciągle staramy się płynąć w górę rzeki pod prąd tym naszym kajakiem i musimy się bardzo namachać, żeby cokolwiek zrobić. Dlatego nie kolejna nauka, kolejne rzeczy, ale bardziej oduczenie się tego, co się do tej pory nauczyliśmy, czyli klasyczne odwirusowanie komputera, usunięcie wszystkich zbędnych programów, usunięcie
wszystkich jakichś tych właśnie wirusów i innych rzeczy, które tak naprawdę tylko zakłócają i powodują takie zakłócają i powodują zmieszanie w nas, że tak czujemy się nieraz w swoim życiu zagubieni. Mimo że już zrobiliśmy kilka kroków do przodu, już nam się wydaje, że już i po czym jest nagle 10 kroków do tyłu, bo trafia nas jakaś sytuacja trudna, tak zwany test lub egzamin i my wpadamy. Zamiast podejść do tego z innej perspektywy, to wpadamy w tą tak zwaną dziurę wibracyjną. Czyli w ten poziom świadomości poniżej 200, tak jak już z Hawkinsem się pewnie, znając nas, to już o Hawkinsie, o tej skali świadomości Hawkinsa nieraz słyszeliśmy. Wszystkie nasze rozterki i te życiowe tak zwane problemy znajdują się na tej skali poniżej 200. Dla przypomnienia, skala Hawkinsa, która pokazuje wibracje, jakie towarzyszą różnym emocjom, które odczuwamy. Na tej skali ta skala jest do 1000, tak? To jest taka umowna, powiedzmy, umowna skala. Na poziomie 1000 mamy oświecenie, na poziomie 200 jest taki próg graniczny, gdzie 200 to jest tyle energii, ile potrzebujemy do życia. 86% ludzi żyje poniżej 200, w ciągłym niedoenergetyzowaniu. No a wiecie jak to jest, za mało się ma energii, to trzeba skądś ją wziąć. No i trzeba ją wziąć od tych osób, które mają więcej. I w ten sposób tworzy się ekosystem. Tak równoważy się Ziemia. Że ci, którzy mają za mało energii, otrzymują od tych, którzy mają tej energii więcej. Poniżej 200 są wszystkie te emocje, które dzisiaj sama możesz ocenić jako nieprzyjemne. To jest na przykład poczucie winy, poczucie wstydu, żal, apatia czy depresja, złość, gniew, duma, pożądanie, tak? Strach na przykład. Wszystko, co jest przyjemne, jest powyżej 20. Jak jest przyjemne, to daje nam bardzo, bardzo dużo. Tak jak to się mówi, bogatemu to i byk się ocieli. Nie? Czy jak ktoś jest radosny, wesoły, to ponieważ ma nadwyżkę energetyczną, zawsze coś do niego fajnego przyjdzie, takiego pozytywnego. A biednemu zawsze wiatr w oczy. Czyli jak żyjemy w złości, w gniewie, w strachu, to zawsze nam się oberwie. Dlaczego? Bo nie mamy energii, żeby przyciągnąć dobre rzeczy. Żeby przyciągnąć coś do siebie, musimy być w tej samej wibracji, co ta rzecz. Czy ta osoba, czy jakieś zdarzenie. I tak nawiązując do umysłu. Ja bo tu kombinuję trochę. No widzę. Nawiązując do umysłu, te wszystkie takie dialogi, a czy na pewno, czy powinienem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy warto, czy nie warto, czy ja zasługuję, czy mogę, czy potrafię, to jest wszystko poniżej 200. Każda taka rozmowa z umysłem. Powyżej 200 mamy strefę serca. Tam już się coraz mniej myśli. Właściwie tak się mówi, że od 440-460 te myśli nam odpuszczają. Czyli dają sobie spokój, bo już się zmęczyły. Ale warto dbać o swoją energię. Zawsze nas ściąga na manowce. A my nie chcemy być na manowcach, tak? Tylko chcemy iść główną drogą prosto do celu. Tak? No ale żeby pójść prosto do celu, to potrzebujemy być powyżej 200. W tych wibracjach pełnych radości, spokoju, szczęścia, miłości i co tam jeszcze? Samych przyjemności. Tak? Jak to mamy, to jesteśmy skazani na tak zwany sukces, jak to się mówi. Chociaż to skazanie to takie brzydkie, no ale tak się mówi. Więc po pierwsze dbamy o swoją energetykę, po drugie pracujemy świadomie ze swoim umysłem, pracujemy świadomie ze swoimi przekonaniami, a tak dzisiaj, jedna rzecz, którą chcemy Wam przypomnieć, jedna najważniejsza rzecz, to już tutaj padło hasło gdzieś tam w komentarzach, to jest akceptacja. Jak nie będziemy akceptować wszystkiego, co się pojawia w naszym życiu, na przykład mówimy, że to jest czyjaś wina, albo ktoś nam coś zrobił, ktoś nas obraził, opluł, poniżył, tak? To po pierwsze negujemy pierwszą podstawową zasadę, prawo przyciągania. To jest jedyna, najważniejsza zasada, która rządzi życiem każdej osoby. I jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować, no to nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Nie jesteśmy na tej głównej drodze, tylko jesteśmy na manowcach. Jeżeli dzisiaj zaakceptujesz wszystkich z tych ludzi, którzy byli dla Ciebie nieprzyjemni, a przede wszystkim siebie, że wszedłeś w takie relacje i w takie sytuacje, no to jest główny klucz, akceptacja.
Akceptacja i zgoda na to, że to, co się dzieje teraz w moim życiu, to tak ma być. I być może jeszcze nie rozumiem dlaczego. Jeżeli będziesz zadawać pytania dlaczego, to odpowiedź nie przyjdzie. Ale wiecie, w takim sensie, żeby zrozumieć, tak, gdzie ja w tym wszystkim jestem, gdzie jestem na tej mapie, jak mam sobie poradzić, jak dojść do tego miejsca, o którym pragnę. Jeżeli nie ma akceptacji, to ta mapa nie istnieje. Po prostu siedzimy w gęstym lesie i nie wiemy, w którą stronę pójść, bo mech rośnie po każdej stronie drzewa i nie wiadomo, gdzie jest północ. Także akceptacja, akceptacja, akceptacja. Wszystkiego, co się wydarza, każdej osoby i siebie w tym wszystkim. Wracając tutaj do tej skali Hawkinsa, jak już Magda zaczęła ten temat poruszyła, często ten nasz brak zrozumienia właśnie przychodzi z tego tytułu, że sam przekaz, to czego słuchamy, być może jest z poziomu powiedzmy dość wysokiego, jeżeli patrzę na tą skalę Hawkinsa, a my podchodzimy do tego z poziomu na przykład, takie porównanie, na przykład czegoś w naszym życiu bardzo pożądamy, czegoś bardzo pragniemy, czegoś bardzo bo chcemy. Czegoś brakuje, tak? Czujemy, że nie mamy i nie jest fajnie z tego powodu. I my wtedy bierzemy te przekazy takie powiedzmy, które są plus 600, 700 z tej najwyższej półki i bierzemy i kombinujemy, jak tutaj, co dla siebie wziąć z tego przekazu, bo my nie patrzymy na ten przekaz całościowo, tylko bierzemy dany jeden fragment z niego, ten, który nam pasuje, tak, żeby on wypełnił tą naszą lukę, którą my gdzieś tam mamy, aczkolwiek robimy to z poziomu pożądania. Poziom pożądania to jest poziom 125 na skali Hawkinsa, więc podchodząc do pewnych rzeczy z poziomu pożądania, nie dość, że to będzie takie klasyczne wiosłowanie pod prąd, czyli po prostu namachamy się niemiłosiernie, będzie nam ciężko to osiągnąć. Będzie nam też dlatego ciężko to osiągnąć, ponieważ będziemy nadawali tym rzeczom zbyt dużą wagę. Pamiętajcie, jeżeli nadajecie czemukolwiek zbyt dużą wagę, czyli nie ma w was akceptacji w danym momencie tego, że rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają i wy robicie, ale przecież ja chcę, tym bardziej, kiedy już w waszej przestrzeni macie fizyczne dowody na to, że na przykład takie prawo przyciągania działa, że już pewne rzeczy dzieją się tak, jak wy chcecie. Można powiedzieć, że już dzieją się prawdziwe cuda nawet w waszym życiu i macie namacalne tego doświadczenia, że takie rzeczy się dzieją, już coraz więcej tej własnej mocy odkrywacie. Ale w dalszym ciągu są jakieś przestrzenie w waszym życiu, gdzie rzeczy nie idą tak łatwo, nie dzieją się tak łatwo. I wy wtedy wchodzicie w ten stan pragnienia, ale z pragnienia z poziomu pożądania i mówicie, ale ja chcę, żeby to się w takim razie zmieniło. I to jest właśnie to wiosłowanie pod prąd. To jest to, że po pierwsze, albo te rzeczy się nie wydarzą, bo nadacie im zbyt dużą wagę, a nawet jeżeli się wydarzą, to będą okupione bardzo dużym wydatkiem energetycznym. I często szybko odejdą, po prostu. Efekt, ja myślę, że wy ja jeszcze dokończę. Efekt będzie niezadowalający i koniec końców będziecie rozczarowani tym. Dostaniecie to, co prosiliście, wyszarpiecie to, można powiedzieć, od tego wszechświata, który jest wszystko dostępne już dla was. Na wyciągnięcie ręki, tylko wy sami sobie nie pozwalacie na to, żeby to otrzymać. Wyszarpiecie to i będzie taki stan, że miało być tak pięknie, a jest tak samo, albo będzie rozczarowanie, będzie takie zdezorientowanie, że dlaczego, że przecież to miało być już to, ale z tego poziomu pragnienia i pożądania to zawsze tak samo, to skończy się zawsze w jeden sposób. Dlatego tutaj to, co mówiła Magda, akceptacja, odpuszczenie, nie nadawanie zbyt dużej wagi tym rzeczom, które są ważne dla nas, szczególnie w naszych życiach. Dla każdego co innego będzie ważne. Tutaj jeszcze jest kluczowa kwestia, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ nauczyliście wasz umysł i uwierzyliście w to, że ten wasz umysł fizyczny dowodzi, że on powinien kontrolować wszystko i on powinien wymyślać, jak rzeczy mają się dziać. I ten wasz umysł fizyczny to jest najważniejsze. On nie jest zaprojektowany do tego, żeby wiedział, jak rzeczy mają się zadziać. On nie jest tutaj od tego. Umysł jest zaprojektowany do postrzegania,
jak te rzeczy się już wydarzyły. Tak, do odbierania bodźców. To jest wszystko już historią. Czyli umysł jedynie odbiera to, co już się wydarzyło. To jest, coś się wydarzyło, oczy to widzą, przetwarzają, zachodzi miliard procesów i odbieramy to. I odbieramy to też w zależności od tego, jakie mamy w danym momencie oprogramowanie wgrane. Czy to jest dobra sytuacja, czy zła. Zawsze gdzieś tam się, zawsze ją jakoś w jakiś sposób staramy się spolaryzować, co też dodatkowo sprawia, że zasilamy którąś ze stron i efekt taki będzie zawsze, jaki mu przypiszemy. Czyli jeżeli dla nas ma być pozytywne, przypiszemy mu pozytywne rzeczy, to on będzie pozytywny. Przypiszemy mu negatywne rzeczy, to on będzie negatywny. Ale najważniejsze, pamiętajcie, umysł nie jest zaprojektowany do tego, by wiedzieć, jak rzeczy się wydarzą. Umysł jest zaprojektowany do tego, by odbierać te rzeczy, odbierać to, jak one się wydarzyły. A to nasze wyższe ja, ono jest odpowiedzialne za całą kreację. Wszystko, co do was przychodzi, jest z waszego wyższego ja. To ono zawiaduje. Aczkolwiek to wasze wyższe ja to też wy. To jesteście jednym. To nie jest osobna postać, ktoś, kto wami rządzi, kto jest nad wami. Wasze wyższe ja też jest z wami. Aczkolwiek jest tą formą ponad tą fizyczność, która widzi wszystko z góry, bo porównajmy to do tego, że to nasze wyższe ja stoi na szczycie góry i ono widzi wszystko stamtąd. Ono ma dokładny przegląd pola, a my siedzimy w dolinie, w dziurze i mówimy, ale ja wiem lepiej, bo ja stąd wszystko widzę, a nie widzimy nic, bo mamy na 50 metrów przed nami rosną drzewa i my już jesteśmy w stanie poza te drzewa wyjść. Musimy wspiąć się na górę, a nasze wyższe ja już jest na górze i do nas mówi, słuchaj, idź w prawo, a ty mówisz, ale jak w prawo? Jak zawsze robiłem w lewo, wszyscy idą w lewo, to ja też pójdę w lewo. I tutaj właśnie trzeba to rozgraniczyć, że nasz umysł ma nie wiedzieć, my mamy nie wiedzieć, wy macie nie wiedzieć, jak sprawy mają się zadziać. Musicie zaufać temu prowadzeniu swojego wyższego ja, czyli że sami siebie prowadzicie zawsze najkrótszą drogą, że płyniecie z prądem, że obieracie ten kierunek bezwysiłkowy poprzez zapomnienie wszystkich koncepcji, jak dana rzecz ma się wydarzyć. Umysł jest sprytny i umysł bierze pod uwagę całą swoją przeszłość, więc jeżeli wy macie jakieś zadanie, przed wami jest do wykonania, czy to jest przyciągnięcie partnera, domu i czegokolwiek, no to wy podchodzicie do tego racjonalnie, tak? Załóżmy, moim pragnieniem jest mieć piękny dom. No to co potrzebuję? No potrzebuję zarobić pieniądze. No w jaki sposób mogę zrobić pieniądze? No i umysł bierze pod uwagę całą naszą przeszłość, wszystkie nasze doświadczenia, nasze i innych ludzi i się tylko do tego odnosi. Na wzięciu drugiego etatu. Tak. I się na przykład dostaniemy na przykład awans w pracy i mówimy super, ale będzie nas kosztowało to 2 razy więcej pracy. Że dostaniemy stanowisko kierownicze, no ale jak stanowisko kierownicze to też inne obowiązki. I efektem tego będzie, że faktycznie zarobimy w końcu po 10 latach na ten wymarzony dom, czy po 5, ale będziemy takimi chodzącymi wrakami, bo to nie była ta droga, bo umysł może wziąć tylko to, co zna i umysł uważa, że tylko daną rzecz można osiągnąć idąc konkretnymi krokami, które po prostu zawsze działają. Ale kiedy my sobie odpuścimy to wiedzenie i tylko będziemy sobie ten dom wyobrażali, albo nawet już widzieli, że tam po prostu jesteśmy i czuli się tak, jakbyśmy w tym domu już byli, zupełnie bez żadnych koncepcji, jak to się ma zadziać, jak to się ma wydarzyć. Odrzucając wszystko, co logiczne, odrzucając wszystko, co do tej pory znamy, to wtedy mamy szansę dojść tam najłatwiejszą, najkrótszą i najprostszą dla nas drogą. Ja tutaj jednak zrobię taki old school, słuchajcie, pokażę wam tę mapę, bo tutaj jest kilka nowych osób. Ja mogę wyłączyć tego live'a. Z drugiego komputera. Zobacz, widać coś? Streaming XXI wiek. Tak, widać coś. Nic nie widać. Widać trochę. Czekaj. Macia, daj spokój, no ale nie rób wstydu. Nie, ale czemu? Równie dobrze mogłabym to na kartce pokazać. Słuchajcie, bo chciałam wam tylko pokazać tą skalę. Tak, żebyście wizualnie wiedzieli. Dobra. Tam była taka kreska na tym obrazku. Poniżej 200 wszystko to, co nam nie służy. Powyżej 200 wszystko to, co nam służy. I chciałam podać taki przykład. Trochę.
jak czasami bierzemy wiedzę z takiej najwyższej półki, powiedzmy, tak, tę wiedzę w cudzysłowie objawioną, no ale tak, objawioną. I jak możemy ją rozumieć? 2 proste przykłady. 2 proste zasady, które rządzą naszym życiem. Pierwsza, proś, a będzie ci dane. Każdy zna to zdanie, prawda? Proś, a będzie ci dane. I teraz tak, jeżeli patrzymy na to zdanie z poziomu świadomości poniżej 200, czyli nasz umysł jest dosyć zamknięty, ma mało energii, nie jest w stanie się otworzyć na przepływ i powiedzmy, że gdzieś jest na 125, czyli na pożądaniu i sobie myśli, proś, a będzie ci dane. I chodzi i mówi, ale ja proszę, niech to przyjdzie do mojego życia, przecież proszę. Tak? Pożądanie, czyli chcenie, bardzo chcenie, bo widzimy, że nam brakuje, ale ja proszę o te pieniądze i czujemy, że ich nie ma, czujemy, że za chwilę trzeba będzie rachunki zapłacić, za chwilę trzeba będzie dzieci do szkoły wysłać, kupić zeszyty, za chwilę podwyższą ceny za prąd i tak dalej, i tak dalej. I chodzimy, ale ja proszę. I dalej jesteśmy na tym poziomie poniżej 200, mimo że chcemy wykorzystać wiedzę z najwyższej półki, z poziomu 1000, proś, a będzie ci dane. I jak tak prosimy, to nigdy do nas nie przyjdzie. Ale jak jesteśmy już wysoko na tej skali, załóżmy na przykład na poziomie spokoju, no to akurat jest 600, to naprawdę to niewiele osób tam jest, ale załóżmy, jak jesteśmy w sferze spokoju i wiemy o zasadzie proś, a będzie ci dane, co taka osoba może zrobić? Kiedy zachowujemy wewnętrzny spokój, przychodzi do nas zawsze to, co jest nam potrzebne i my prosimy naszą wdzięcznością. My nie chodzimy i mówimy proszę o pieniądze, proszę o zdrowie, proszę o coś tam. Absolutnie nie, tylko dziękujemy. Dziękujemy za to, że mamy jakieś pieniądze, dziękujemy za to, że mamy zdrowie, dziękujemy za wszystko, nie czując żadnego braku. I ta wibracja przyciąga. I dalej to jest ta sama zasada, to jest ta sama wiedza. Proś, a będzie ci dane. Ale kiedy jesteśmy na niskim poziomie świadomości, absolutnie ta zasada dla nas nie zadziała. Albo zadziała, ale z konsekwencjami trudnymi do przejścia, ciężką pracą. Inna zasada, którą bardzo lubię też, daj, a będzie ci dane. Tak? Czyli najpierw daj, a potem przyjdzie do ciebie. Ja to obserwuję w biznesie, u swoich znajomych, którzy prowadzą firmy i często słyszę 5 razy daj i raz weź. 5 razy daj i przyjdzie do ciebie jeszcze więcej. I ci ludzie bardzo ciężko pracują i osiągają jakieś tam sukcesy, ale to są trudne wyprawy po te skarby. I teraz tak, jak jesteśmy, załóżmy, na poziomie złości, w wibracji złości, która jest 150, poniżej 200 i wiemy, że jak damy, to do nas wróci i dajemy, się ciągle wkurzamy tylko, tak? Ja tu dałem, ktoś nie jest wdzięczny, tutaj też dałem, nikt nawet dziękuję nie powiedział, tutaj znowu dałem i jeszcze dalej chcą wzięli palec i dać mi palec, chcą całą rękę. Nie chodzimy tacy zestresowani i dajemy i do nas znowu nie wróci. Ale jak jesteśmy w wibracji miłości, osoby, które są na warsztatach, macie ćwiczenie Quantum, to tak tylko przypomnę parafialnie, macie ćwiczenie Quantum i tam jest też właśnie o takiej wibracji miłości, będziecie wchodzić w nią, jak sobie zrobicie to zadanie. Kiedy jesteśmy w wibracji miłości 500, to tam już nie ma myślenia, jak dam, to coś do mnie przyjdzie. Tam jest samo dawanie, bo wiemy, że dajemy sobie tylko i wyłącznie, przed nami jest tylko lustro, więc chodzimy i dajemy wszystko, co mamy. I to już nie chodzi o pieniądze, bo większość z Was myśli zawsze o tych pieniądzach, ale dajemy wszystko. Swoją energię, swój uśmiech, swoją wdzięczność, miłość, swoją kreatywność, czasami też pieniądze. Dajemy to, co jest potrzebne, a w ogóle nie myśląc o tym, że jak damy, to do nas wróci. Ale znamy tę zasadę, bo wiemy, że energia krąży i nie może stać w miejscu. I zdajemy sobie sprawę, znamy te konsekwencje, że jak coś oddamy, to będzie musiało do nas wrócić, nawet jak nie chcemy. Tak? Więc w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości my jesteśmy, inaczej te zasady będą dla nas pracować, bo my inaczej je wykorzystujemy. Poniżej 200 klapa, powyżej 200 już uczymy się. Tak?
Tak się mówi właśnie, że do 440 to jest jeszcze jakaś tam taka praca dosyć mocna. Powyżej to już samo dla nas płynie. Ale już zupełnie inną świadomością, z innym zrozumieniem. Dokładnie, zresztą musicie wiedzieć, że jak będziecie do wszystkich podchodzili jako tylko i wyłącznie do swoich emanacji, to też wasz punkt postrzegania tych innych osób się zmieni. Będziecie mieli niesamowity szacunek zarówno do siebie, ale też do wszystkiego, co jest. Bo wszystko, nie tylko ludzie, ale wszystko, co widzicie, to tylko jest wasze jakby przejawienie, wasza emanacja. Jest to wasz taki uniwersalny nauczyciel, więc sam ten koncept tak naprawdę załatwia wszystko, ale to nie jest łatwe. Nie jest łatwe, szczególnie w stosunku do osób, z którymi mamy nie po drodze, z którymi tak naprawdę z tymi naszymi największymi nauczycielami. Najczęściej to są nasi bliscy, czyli ci, z których nie możemy tak w jednej chwili zrezygnować, no bo ciężko zrezygnować z rodziców, z dzieci, z partnerów, a to są nasi najwięksi nauczyciele i dopóki sami nie zauważymy w nich siebie, no to będzie ciężko, to będzie walka, to twoja wina, to ty się powinieneś zmienić i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, każda zmiana zaczyna się w nas i lustro nie uśmiechnie się pierwsze, jeżeli my tego pierwsi nie zrobimy. Tutaj Asia napisała, nic z tego nie rozumiem. Miód na moje uszy. O tym dzisiaj właśnie mówimy. Nie macie rozumieć. Im mniej rozumiecie, tym lepiej, ale ufajcie, że to jest dla was dobre. Ufajcie, że skoro tu się pojawiliście, to prędzej czy później będziecie szli, nie wiem, do sklepu, kupowali w Biedronce bułki, sięgniecie po tą bułkę i sobie przypomnicie to zdanie i powiecie, to o to chodziło. Będzie ten klik, bo ten klik to nie jest konsekwencją tego, że wy teraz przeczytacie 50 książek albo 200 live'ów, albo pójdziecie na warsztaty. To nie tak się dzieje. Ten proces trwa cały czas i wszystko do nas przychodzi w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. Słuchajcie, my tak mówimy, że akceptuj, 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 kochaj, kochaj, kochaj. No to są napisy na dropsie. Dla tych osób, które jeszcze tam nie są, to są napisy na dropsie. Ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę. Ale dam wam taką jedną radę. Jedną z wielu oczywiście, bo to jest jedno spotkanie z wielu. Jedna rada. Gdzieś tam przeczytałam taki komentarz, że bo ja potrafię dawać bez oczekiwania, ale jak mąż robi mi herbatę, to oczekuję, że też mi zrobi. No właśnie, no to jak jeszcze tutaj nie umiemy wejść w takie przestrzenie, że nie mamy oczekiwania, to znaczy, że tam nie jesteśmy, bo to trochę jak z pewnością siebie. Czasami mówimy, w pracy jestem pewna siebie, a w domu nie, albo w domu jestem pewna siebie, a w pracy nie. Wszystkie te emocje są jak ciąża, albo się jest, albo się nie jest. I to, co mogę tutaj polecić, żeby nie oczekiwać, bo jak na przykład, słuchajcie, kochani, jak nie oczekujecie, to o tym nie mówicie na głos, bo to już nie istnieje w waszym życiu. To jest ta pralka, o której ja wspominam. Jak macie pralkę w domu, która działa, jak często o niej mówicie? Jak często ją wspominacie? Jak często o niej myślicie? Nigdy, praktycznie nigdy. Dlaczego? Bo wiecie, że ona jest. To jest tak pewne, jak to, że w kranie jest woda. Tak? Więc tak samo jest z tymi naszymi emocjami. Jak my gdzieś jesteśmy wibracyjnie, to o tym praktycznie zapominamy. Więc jeżeli gdzieś tam macie takie przestrzenie, że się skupiacie na tym, że ja daję, ja pomagam, albo ja oczekuję, czy ja nie oczekuję, tak, to jest żywe cały czas w naszym życiu. I to, co pomaga, to przede wszystkim tak zwana pokora. Pokora. Czyli przyjęcie na klatę. Dobra, jest jak jest. Ja korzystam z tego zdania. Kiedyś na przykład parę lat temu korzystałam z tego zdania na zasadzie jest jak jest, czyli jest ujowo, a teraz korzystam z tego zdania jest jak jest, czyli jest fajnie. Więc jest jak jest, bierzemy to na klatę i żyjemy dalej, idziemy dalej, robimy swoje. Czyli uczymy się akceptacji. Tak? Czyli uczymy się obcować z tym wszystkim, co jest. I oczywiście zaraz gdzieś tam za chwilę pojawi się pewnie komentarz, jak zawsze, a co z kobietą, która jest bita przez męża alkoholika? No nikt nie każe nikomu być w takim małżeństwie, ale jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu się więcej nie pojawiło mężów alkoholików,
to trzeba to zaakceptować dzisiaj, trzeba to pokochać dzisiaj. Tutaj ktoś ładnie napisał. No właśnie, dzisiaj miałem taki moment, czy ja na pewno powinnam tutaj być, bo nie wierzę w wiele rzeczy, ale dotarło do mnie, że powinnam się skupić na tym, co czuję, a czuję, że powinnam tutaj być. I to jest właśnie to. To jest proste. Nie myślmy. Im bardziej komplikujemy, im bardziej filozofujemy, tym bardziej opóźniamy to wszystko i oddalamy to od siebie, co mamy na wyciągnięcie ręki. Czucie. To jest ta droga. I jeżeli, tak jak wspomniałem, jeżeli tu jesteście, to wykorzystajcie to. Wykorzystajcie to tak dla siebie, jak tylko możecie wykorzystać, bo pamiętajcie, że duchowość to nie jest droga do oświecenia. To nie jest kwestia tego, żeby być oświeconym. I każdy, kto tak mówi, że duchowość to droga do oświecenia, to nie ma zrozumienia tego, że on już jest oświecony. Bo każdy z nas w tym najwyższym rozumieniu jest oświecony. Ta nasza wyższa, to nasze wyższe ja jest oświecone. My automatycznie jesteśmy na poziomie 1000 w skali Hawkinsa. Jedynie zapragnęliśmy doświadczać i dokonywać takich wyborów, jakie tutaj dokonujemy w tej przestrzeni i mamy ten swój zakres, w którym się poruszamy. Czyli wszystkie te ograniczenia, które mamy na sobie, które nie pozwalają nam dostrzec tego, kim my naprawdę jesteśmy, sami sobie wybraliśmy dla siebie, po to, żeby zabawa była łatwiejsza, że nie łatwiejsza może, Fajniejsza. żeby zabawa była fajniejsza. Bardziej ekscytująca, z przygodami, to jest z trudnościami. film przygodowy tak. po prostu, a nie jakiś Indiana Jones albo jakaś tam II wojna światowa. Ja tak? wiem, że parę osób to się znajdzie takich, które powie, ale ja bym chciał wszystko wiedzieć. Ale gdybyśmy wszystko wiedzieli, gdybyśmy znali cały film od początku do końca, to byśmy nie poszli do niego do kina, ale gdybyśmy poszli do niego do kina, to nie byłby dla nas taki ekscytujący. No ja na przykład nie lubię, jak ktoś mi mówi, jakie jest zakończenie filmu. Nie lubię, jak ktoś mi opowie o książce, którą mam dopiero przeczytać. Wolę to sam odkryć, wolę sam ją doświadczyć. I tak jest właśnie z nami. Po to mamy takie ograniczenia, po to widzimy świat tak, jak widzimy, żeby się skupić na tym, co mamy tutaj teraz. To nie jest kwestia tego, że my wszyscy chcemy być już tam, na końcu. Wszyscy chcemy być oświeceni, ale musicie wiedzieć, wy już jesteście oświeceni i wybraliście inaczej. Wybraliście nie być oświeceni, wybraliście zapomnieć być oświeceni po to, żeby to odkryć. I ta nasza droga jest taka piękna, dlatego taka jest, i dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być, jesteśmy zawsze w tym czasie, w którym powinniśmy być, bo to jest to nasze miejsce, to jest ten nasz czas. Więc zamiast się skupiać tam, to skupmy się na tym, co mamy teraz. Dlatego to jest ta właśnie potęga teraźniejszości. Być tu i teraz, skupiać się na tym, co możemy zrobić w teraz, nie co było kiedyś, co będzie. Skupić się, wykorzystać ten moment jak najlepiej potrafimy z narzędziami, które mamy i z tym poziomem świadomości, na którym jesteśmy, bo automatycznie i w konsekwencji tego my będziemy wzrastać. Czyli naszym celem nie jest wzrost, naszym celem jest skupienie się na teraz, a konsekwencją tego będzie wzrost. Czyli to jest ta droga. Efektem ubocznym. To jest efekt uboczny tylko. I sami się nawet nie zorientujecie, kiedy będziecie wasze horyzonty będą coraz szersze. Punkty poszerzania, te punkty widzenia będą coraz szersze, będą się poszerzały. Zobaczcie, że inaczej reagujecie na dane rzeczy, że już ta rzeczywistość was tak nie wkręca, że tutaj już nie ma tych punktów, nie ma tych haczyków, na które się łapiecie nieustannie. Będzie ich coraz mniej. I to jest piękne w tej drodze, ale aczkolwiek wszystko odbywa się stopniowo, chociaż to po pierwsze nie jest proces, tu nie jest potrzebny czas, to się może zadziać o tak, aczkolwiek przygoda jest fajniejsza, kiedy możemy też różne fajne widoki po drodze, piękne podziwiać, a niekoniecznie od razu lecimy rakietą do nieba. Aczkolwiek obie drogi są dobre i właściwe. Jeżeli chcecie coś zrozumieć z poziomu umysłu, to wam się nie uda w pełni, nigdy. Ale obiecuję wam, że jeżeli wejdziecie w przestrzenie spokoju, że jeżeli wejdziecie w takie właśnie odpuszczenie, taki relaks, na zasadzie jest jak jest i idziecie dalej, to prędzej czy później przyjdzie do was wiedza, ona się odkryje w was, ale to nie jest wiedza z poziomu umysłu. To nie jest wiedza, którą łatwo nazwać słowami. Często właśnie osoby gdzieś tam po warsztatach mówią, ja wiem, ale nie umiem tego opisać, bo nie ma takich słów, które to opiszą. Ja czasami, jak
jak wpada mi jakieś pytanie i tak sobie myślę, to teraz zapytam kogoś, Pawła na przykład, niech mi to opowie, niech mi wytłumaczy, to staram się powstrzymać, bo parę dni później nagle przychodzi taki strzał i ja już po prostu wiem. I znowu trudno opisać to słowami, ale pojawia się taki przeszywający spokój i zaufanie, że ja to rozumiem, ja to wiem, ja to widzę, ja to czuję. I taką wiedzę chcecie mieć. Bo jak będziemy wchodzić, intelektualizować, wchodzić w jakieś debaty akademickie, nie odkryjecie wszystkiego. Tutaj, tu gdzie jest mózg, inteligencja, gdzie jest myślenie i analizowanie, nie ma pełnej wiedzy. I nigdy jej nie będziecie mieć i zawsze będziecie czuć niedosyt, zawsze będziecie czuć, że jeszcze nie widzicie wszystkiego. Ale jak wejdziecie właśnie w taką medytację, nie siedzenia na podłodze, ale taką medytację na co dzień, gdzie jesteście głęboko zanurzeni we wszystko, co się dzieje wokół was, to samo się odkrywa. I nie potrzeba zadawać pytań i to jest mega. Nasze życie to impreza i powinniśmy. Fajnie, jeżeli wasze życie też będzie imprezą, że cokolwiek się nie dzieje, wy wiecie, że jesteście ponad tym, że zawsze, jeżeli w was będzie spokój, to wszędzie będzie bezpiecznie. Cokolwiek by się na ziemi nie działo, to zawsze będzie to dla was dobre. I traktować życie jako właśnie takie święto, okazję do celebracji, do imprezy, do zabawy, do cieszenia się wszystkim, co do was przychodzi. Bo ostatecznie pamiętajcie, to co mówiłem odnośnie umysłu, tego co jest zadaniem umysłu, a co nie jest, co on potrafi, a co nie potrafi, co on powinien robić, a co nie powinien. Teraz możecie się zrelaksować w pełni, bo wiecie, że to nie do was zależy, czyli w sensie nie od tego waszego fizycznego umysłu nie zależy to, jak rzeczy mają się zadziać. Zostawcie to swojemu temu wyższemu ja. Odpocznijcie, zrelaksujcie się, zaufajcie. To jest ta pełnia zaufania, pełnia odpuszczenia i pełnia akceptacji. Wy nie macie wiedzieć, wasz fizyczny umysł nie jego zadaniem jest wiedzieć, jak rzeczy się wydarzą. Także możecie go wysłać na wakacje, powiedzieć: słuchaj, Relaks, odpuszczenie, gościu, ty se uśmiech. posiedź, wypij se kawę, herbatę, tak? A jedziemy gdzie indziej z tematem. No. Kasia dzisiaj świętowała z mężem niedzielę szampanem. No i tak trzeba żyć, o to chodzi. Poniedziałek jutro jest, możemy nie od szampana może, ale zacznijcie od świętowania. Z reguły ten poniedziałek jest taki, można. że kurde, cięż, znowu tydzień, kolejny tydzień, co tam w wiadomościach, o matko wojna, benzyna po 7 zł, koniec świata i tak dalej. Można inaczej. Uwierzcie, że można inaczej. Jak zrobicie inaczej, wasz świat będzie wyglądał inaczej i wszystko wokół was będzie się działo inaczej. Inaczej niż do tej pory, a myślę, że właśnie po to tu dzisiaj przychodzicie, żeby w waszym życiu było inaczej niż do tej pory, pewnie nie we wszystkich aspektach waszego życia i nie we wszystkich obszarach, bo w niektórych może być już super i to jest świetne, aczkolwiek w każdym może być super i to nasze życie może być zbalansowane na tyle, że wszędzie będzie ok, wszędzie będzie dobrze. I tego wam szczerze życzymy. Tak, i może takim pięknym akcentem zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Dbajcie o swój wewnętrzny spokój, dbajcie o swój relaks, bo tym możecie najwięcej pomóc wszystkim innym naokoło. Jeżeli przyjdzie gdzieś tam potrzeba pomagania, to wtedy macie z czego dać, macie z czego nalać. Bo jak nie ma tego wewnętrznego spokoju, nie ma tego powyżej 200, to nie pomożecie nikomu. Albo spotkacie właśnie takie osoby, którym nawet będziecie czuli, że szkodzicie. Tak? Ile razy spotkaliście kogoś, komu chcieliście pomóc, a potem usłyszeliście od nich, że to wasza wina była. Nie? Że to nie była pomoc, tylko, że tak powiem, przeszkoda. Więc dbajcie o tę swoją energię, bo wtedy możecie zrobić bardzo dużo dobrego dla świata, dla wszystkich. Przede wszystkim dla siebie. Bo wy, pamiętajcie, jesteście centrum wszechświata. Każda osoba jest centrum wszechświata. Wszystko w swoim czasie. Twój czas też nadejdzie. Bądźmy też cierpliwi w tym wszystkim, co robimy. Nie na siłę, nie ten. Pamiętajcie, z prądem, nie pod prąd. Z prądem jest łatwiej. Więc relaks, impreza,
cieszenie się. Wszystko jest tak, jak powinno być. Absolutnie wszystko. Każdy wasz krok, każda wasza decyzja, każde wasze spotkanie. Także idźcie po prostu za tym, tam, gdzie czujecie, że to miejsce jest dla was. Tak, tutaj ktoś Mhm. napisał, cieszę się, że jesteście moim lustrem. To jest też dobry koncept, bo pamiętajcie, nie tylko te złe rzeczy są waszymi lustrami. Mhm. Wszystko, co piękne widzicie, wszystko, co wspaniałe, wszystko, czym się inspirujecie, widzicie tylko dlatego, że to też jest gdzieś cząstka was. Też macie gdzieś to ziarenko, które w was kiełkuje. Wszystkie piękne zachody słońca, wszystkie piękne widoki możecie je widzieć tylko i wyłącznie dlatego, że to piękno jest w was. I nigdy o tym nie zapominajcie. Lustro to nie tylko gówno i wszystko co złe, że tak się wyrażę tutaj Tak. pięknie na koniec. To również wszystko to, co najpiękniejsze. Więc im więcej zaczniecie dostrzegać tych najpiękniejszych momentów w swoim życiu i tych najpiękniejszych momentów na zewnątrz, tym więcej będzie ich do was przychodziło. Kochani, dziękujemy za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. No i zaczynamy piękny tydzień jutro. Jak Pa! może być jeszcze lepiej. To będzie dopiero wspaniały tydzień, prawda? Dobrej nocy, bawcie się dobrze. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. pięknego. Hej. Pa.